To łyk wody jeszcze na początek i jedziemy. Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna, ja mam na imię Paweł, a dzisiaj będzie o HDR-ach. HDR, zdjęcie HDR, znaczy co to w ogóle jest zdjęcie HDR? HDR jest skrótem od angielskiego High Dynamic Range, czyli po polsku mówiąc zdjęcie o dużej dynamice tonalnej. To jest tak, że gdybym chciał zrobić zdjęcie swoim aparatem tego ujęcia, jak mi zaświeci słońce, bo jak nie świeci słońce, to jest łatwiej. Jak zaświeci słońce, to rozpiętość tonalna pomiędzy tym jasnym pniem, a tamtym ciemnym cieniem pod świetlami jest za duża dla mojej matrycy, znaczy dla matrycy mojego aparatu. Nie łudźmy się, co by nie mówili w reklamach, za duża jest dla wszystkich matryc. Co prawda, co jakiś czas pojawiają się takie nowinki, wow, będziemy mieli i tu się okazuje tam, nie wiem, 25 rozpiętość tonalną EV, ale okazuje się w sumie, że to jest taki marketing, a w efekcie to i tak te matryce nasze nie są w stanie objąć tego, co byśmy chcieli czasami zarejestrować. Tego, co my widzimy. Bo teraz, ładnie zaświeciło słoneczko, widzimy, że tam jest jasno, tam jest ciemno i jeśli zaczniemy wyciągać to, co jest w jasnym, albo wyciągać to, co jest w ciemnym, to coś musimy stracić. I dlatego powstała fotografia HDR. Jest prosta. Po prostu wykonujemy kilka ekspozycji. Najlepiej, znaczy z mojego doświadczenia wychodzi, że wystarczą w sumie 3. Ekspozycja, która jest ustawiona tak, żeby dobrze naświetlić światła, ekspozycję, która jest ustawiona tak, żeby dobrze naświetlić cienie i jedną taką ogólną, która ma naświetlić i to źle, i to źle, ale ma dobrze naświetlić średnie tony. I łącząc to w specjalnym programie do łączenia, do tworzenia zdjęć HDR, tu jest niestety pewien problem, ponieważ przyznam się uczciwie, że szukałem jakiegoś programu darmowego do robienia HDR-ów, nie znalazłem. Na koniec filmu, w połowie filmu, pokażę Wam, jakiego używam programu, czyli będzie o programach, natomiast na razie to jeszcze skupmy się na samym teorii. Łączymy te wszystkie 3 zdjęcia w jedno zdjęcie, to jest taką ma rozpiętość, no i okazuje się, że w sumie to my nie możemy go obejrzeć. Mój monitor, większość monitorów, większość telewizorów, komórek, smartfonów i innych nie jest w stanie wyświetlić takiego HDR-a prawdziwego, czyli od jasnego do ciemnego jednocześnie. Gorzej, jeśli ja chciałbym zrobić odbitkę, wydruk jakiejś tej fotografii, to mogę w ogóle o tym zapomnieć. Mogę zrobić tylko fragment z tego zdjęcia, czyli pewną tonalność z niego, mogę sobie wybrać, którą chcę, natomiast nie jestem w stanie zrobić takiego wydruku. W związku z tym powstało coś takiego jak spłaszczanie tego HDR-a. Spłaszczanie, czyli to się nazywa ogólnie mapowaniem tonów, żeby z tego rozszerzonego zdjęcia go tak zgnieść, żeby były i jasne, i ciemne, ale mieściło się w możliwościach wyświetlania naszych monitorów. Oczywiście część osób powie, to już nie jest HDR. To nie jest HDR, ale w fotografii takiej powszechnej przyjęło się uważać, że HDR to jest właśnie już ten spłaszczony, zmapowane to zdjęcie. Jest tak, od czego byśmy zaczęli? Zacznijmy od tego, że część aparatów fotograficznych potrafi zrobić samo taki HDR, komórek, innych rzeczy. Na przykład mój aparat fotograficzny też potrafi zrobić taki HDR, choć aparat. Potrafi zrobić taki HDR i zamiast pojedynczego zdjęcia może zróbmy najpierw pojedyncze zdjęcie tutaj, żeby mieć jakiś przykład. O, póki jeszcze świeci słońce. Dobra, zrobiłem. To jest bardzo ładny. To jest przykład zdjęcia naświetlonego, powiedzmy neutralnie, czyli tak, żeby i tu było, i tu było. Tu na monitorku ja mam włączone takie informacja o tym, że dany element wychodzi poza zakres i mi już wyraźnie mruga na pniu, że tu już jest za jasno, przepalone, a w cieniach widzę, że tam jest za ciemno. W związku z tym ja zmuszę mój aparat do tego, robię w JPEG-ach, ok, do tego, żeby zrobić HDR-a przez niego. Mamy w większości, znaczy nie wszystkie aparaty to mają, część aparatów ma, natomiast w nich jest jeszcze jakaś możliwość
ustawień, tego właśnie mapowania tonów, bo on zrobi nam tego HDR już spłaszczonego, pokażę. I tak w tym mogę wybrać naturalny, artystyczny, standardowy, artystyczny, żywy, olejny i z uwypukleniem czegoś. Weźmy naturalny. Ja uważam, to jest tak, że każdy, który zaczyna fotografię, bawić się HDR-ami, robi je przesadne. Ja też mam to do siebie, że robię je przesadne. To jest tak, że jak wieczorem obrabiam zdjęcie, to przeważnie trochę przesadzę w tej nasyceniu kolorów. I takie zdjęcia przeważnie nigdy nie publikuję, odkładam je na bok i później w ciągu dnia oglądam, mówię, ojejku Paweł, ale pojechałeś z suwaczkami i robię je powiedzmy w sposób neutralny. Natomiast najbardziej mi się podobają zdjęcia, na których jak ktoś patrzy, to nie wie o tym, że to jest HDR, ale zrobię zdjęcie, póki mi świeci słońce, bo zaraz znowu zajdzie, bo pogoda jest kapryśna. Ustawię ostrość, zrobimy tak, uwaga. I on mi wykonał, ja nacisnąłem, on mi wykonał 3 zdjęcia. Teraz myśli, no to jest tak, że on musi pomyśleć, bo to zajmuje mu troszeczkę pracy. Na komputerze też to zajmuje trochę czasu. Ok, pokaż mi co wyszło. To jest to? Bez rewelacji bym powiedział. Ale są trochę za bardzo różne te zdjęcia od tamtego do tego. Ja powinienem bardziej ustabilizować. Czyli tak, to jest pojedyncze zdjęcie, które było, a teraz przełączmy się w tryb HDR. Coś mi tu poprzełączał. Dobra, jeszcze raz. W tryb HDR, czyli w zwykłe pojedyncze, ok, a teraz mi daj HDR-a. Włącz. Jeszcze raz. Ok. Powtarzam to jeszcze raz, bo jak gadałem, to coś musiałem przekręcić, przełączyło mnie w S-Rawy. Takie HDR-y w aparacie standardowo on, tak mój, każe mi przełączyć na JPEG-i. I nie mogę zrobić tego inaczej niż w JPEG-ach. O, pokaż. Jest różnica. O, tu jeśli porównamy je obok siebie, to widać, że w bielach udało mu się uratować biele. W cieniach w sumie mniej kontrastowe są te cienie, ale tak szału to nie robi, wygląda naturalnie. Natomiast to jest sposób, którego ja nie używam. Ja osobiście wolę wykonać 3 zdjęcia, które sam sobie zrobię, a później je obrobić w komputerze, bo zróbmy takie zdjęcia. To jest tak, że każdy z naszych, powiem mój i Doroty aparatów, który ma możliwość ustawienia predefiniowanych ustawień, czyli tutaj wchodzę na C1 wszedłem, jest ustawiony do tego, żeby robić zdjęcia w HDR. W związku z tym, co będzie teraz słychać, przełączyłem, zmienił mi się pomiar światła troszeczkę, uwaga, i wykonał 3 zdjęcia. O, to jest właściwe. Pokażmy sobie. Zdjęcie neutralne, czyli takie średnie, zdjęcie za ciemne, czyli żeby uratować tony jasne, i zdjęcie zdecydowanie za jasne, żeby uratować tony średnie. I teraz to będę łączył w komputerze. Ale jeszcze ważna rzecz, ustawienie aparatu do tego typu zdjęć, do takich zdjęć, jak ja zrobiłem. Z mojego doświadczenia najlepiej, bo jak on to wykonuje? On robi pomiar światła, ja używam Brechtingu ekspozycji, czyli pomiar światła 1 i od tego mówię mu, i tego zrób jedno zdjęcie ciemniejsze, jedno zdjęcie jaśniejsze, z odległością, tu mam w tej chwili ustawioną niecałe 2 EV. Przy czym ja robię to na priorytecie przysłony, zawsze robię na priorytecie przysłony, po iluś
próbach, latach doświadczeń, robienia HDR wyszło mi, że najnaturalniej, najlepiej, najwygodniej jest robić, mając jedną przysłonę na wszystkich trzech ujęciach. I w tym momencie zmieniać tylko to naświetlenie czasem i czułością. Więc ja mam w tej chwili tu zaprogramowane tak, że on przełącza się, jak włączę go na ten swój zaprogramowany C1, on się przełącza w te przysłony, ustawia przysłonę na 6,3 w tym wypadku, aczkolwiek to mogę w każdej chwili przestawić na inną, jak chcę. I ma dowolność dobrania do tego czasu i dowolność dobrania do tego czułości. I jeśli ja bym podejrzał te zdjęcia, no to tak. Pierwsze zrobił mi na 1/30 części sekundy ISO 200 przysłona 6,3. Drugie zdjęcie zrobił na ISO 100 z czasem 1/50 oczywiście przysłona 6,3, a trzecie zdjęcie zrobił na 640 przy czasie 1/30 i przysłonie 6,3. 1/30, ponieważ ja mam szerokokątny obiektyw 16-35 i on poniżej 1/30 nie chce zejść, chociaż ja mu tego nie powiedziałem, że nie może, natomiast fabrycznie ma, że przy tym obiektywie nie powinien schodzić poniżej 1/30 części sekundy, on jest inteligentny. No nie taki jak ja, ale inteligentny. W związku z tym on wie, że jaki czas ma trzymać i rusza, reguluje ekspozycję pomocą czułości. Mając takie 3 zdjęcia, ja w tej chwili, oczywiście one powinny być zrobione powinny być. Ja uważam i zawsze robię je jako pliki RAW, czyli w RAWach. I nawet to jest o tyle dobrze jeszcze co C1, że ja tam cały aparat w tej chwili, jak robiłem sobie zabawę z HDR-ami jego wewnętrznymi, to przełączyłem w JPEG-i, ale przełączając się na C1, automatycznie wrzucił mi rawy. Takie programowanie aparatu jest naprawdę bardzo wygodne. Wrzucił mi rawy, w związku z tym miałem te 3 zdjęcia w rawach. I co? Teraz trzeba je połączyć. Czy ja wszystko powiedziałem? Nie, jeszcze nie. Jeszcze wróćmy się. Dobra, a jak Chrome ma zrobić, jak nie ma możliwości, nie ma autobreaktingu ekspozycji? No co ma zrobić? No niestety stara technika, czyli ustawiamy aparat na statywie, ustawiamy parametry, robimy zdjęcie, przestawiamy go, któryś z parametrów, czy czas, czy czułość, bo dzisiaj możemy też czułość, kiedyś tylko mogliśmy czasem, teraz możemy czułość, robimy następne zdjęcie, znowu przestawiamy, robimy następne zdjęcie, starając się, żeby ten aparat mi na tym statywie nie drgnął. I tak kiedyś się też tak robiło zawsze zdjęcia. W momencie, kiedy te aparaty są szybsze, czyli szybko robią zdjęcia po sobie, to możliwość przesunięcia jest między zdjęciami minimalna, ale też poprawiły nam się w międzyczasie komputery. Ogólnie poprawiła się wydajność, moc obliczeniowa komputerów. I w tej chwili chyba wszystkie programy, które znam, odstawię go na chwilę, wszystkie programy, które znam, mają taką możliwość, że jak tam klikamy taką małe pyk, okienko gdzieś, wyrównaj zdjęcia. Ja pamiętam, jak z tej opcji korzystałem x lat temu. To zdjęcie, które było w niedzielę pokazane, to ono ma 13 lat. Ja wtedy robiłem HDR-y. Mój komputer nie był w stanie za bardzo wtedy połączyć, wyrównać zdjęć. Bo dzisiaj jak klikam i on zajmuje mu to, nie wiem, minutę. I on zapasuje te wszystkie zdjęcia i nawet jeśli mi ręka drgnęła, to nie spasuje tak, że nie będzie żadnej opcji, że się coś przesunie. No chyba, że wiatr mi dmuchnie, człowiek będzie szedł. To też część programów ma tak zwane usuwanie duszków, czyli on wychwytuje, która osoba jest jakby najważniejsza i resztę wycina. I to nawet działa jako tako, aczkolwiek najlepiej przy HDR-ach unikać tego typu elementów, czyli elementów, które mi się w tym momencie przesuną, bo mi wyjdą 3 razy na zdjęciu, mogą wyjść 3 razy. Więc jak nie masz autobreaktingu, robisz na statywie. Jak masz autobreakting, robisz z ręki i się nie przejmujesz tym, że może być lekkie poruszenie, bo nowoczesne komputery, nowoczesne oprogramowanie bez problemu sobie z tym poradzi, a ty jesteś swobodny. To naprawdę, ja lubię statyw. Statyw jest bardzo przydatny, czasami niezbędny, natomiast dla mnie swobodą jest pójście z aparatem w ręce, bez statywu i tak sobie idę i robię zdjęcia i w każdej chwili mogę sobie zrobić i zrobię HDR i utrzymam go z ręki i nie będzie śladu na zdjęciu, że jest poruszone. Dobra, czyli przystępujemy do programu.
Testowałem program i, znaczy nie powiem, że używam, nie, bo on się nadaje do użytku. Z darmowych programów jest taki program, który Canon dodaje, znaczy przynajmniej dla kanonowców, Canon dodaje do swojego sprzętu, nazywa się Digital Photo Professional. Teraz jest wersja, nie wiem, 4 ileś tam. Pamiętam bodajże pierwszą, którą używałem. Program ma swoje zalety. Jeśli nie masz nic innego, to jest za te pieniądze to jest rewelacyjny. Jeśli na niego nic nie musisz zapłacić. A każdy go chyba może pobrać i używać. Nie wiem czy on, no słoneczko zeszło, jak fajnie się światło zrobiło, bezkontrastowe przez chwilę. Nie wiem, czy wszystkie RAWy obsługuje, czy tylko z aparatów Canona. Nie wiem, nie sprawdzałem, może kiedyś sprawdzę, czy obsługuje inne RAWy z innych aparatów. Natomiast on ma możliwość tworzenia, łączenia takich 3 zdjęć, jak zrobiłem przed chwileczką w HDR-a i robi to, może być. Robi to tak, że robi to mniej więcej na poziomie tego, jak to robi aparat, chociaż wydaje mi się, że aparat robi to trochę lepiej. Natomiast no, to ujdzie. One są trochę spłaszczone, trochę dynamiki mają za mało, czyli po złożeniu widać, że ono było grzebane przy nim coś. Dlatego ja osobiście wolę sam połączyć się. Używam najlepszym, niedarmowym, bo darmowego nie znalazłem, programem jaki znalazłem, nazywa się Machinery HDR. Program polskiego programisty, który go zrobił. Tak sprawdzałem, zanim teraz wyjechałem z domu, cenę. On kosztuje dzisiaj 139 zł na jedno stanowisko. Wersja, która jest bezterminowa, czyli od stąd do końca świata i 1 dzień dłużej jeszcze, z aktualizacjami przez rok. To jest tak, że ja kupiłem tego machinery, czyli tą maszynę kupiłem z 4 lata temu, wykupiłem, ponieważ wtedy też miałem tak, że trzeba by było znaleźć coś porządnego i tak dalej i kupiłem dwustanowiskową na 2 stanowiska za 150 zł wtedy bodajże. Tyle zapłaciłem za 2 stanowiska, także dzisiaj, ale zawsze jest taniej na 2. Także dzisiaj te 140 zł za jedno, to jest naprawdę, uważam, że to jest bardzo dobra cena, zwłaszcza, że to jest tak, że ten program nie zestarzał. Co prawda już nie mam aktualizacji najnowszych, w których coś tam dodał, bo to zawsze jest, ale możemy sobie wykupić w każdej chwili aktualizację. Za tam połowę bodajże wartości nowego programu można wykupić i mieć aktualizację znowu przez rok, czyli uaktualnić sobie do najnowszej wersji i znowu mieć przez aktualizację, co może się okazać, że jest słuszne. I to jest najlepszy program w najlepszej cenie, jaki znalazłem. To jest tak, że jego możliwości, tego programu, możliwości są ogromne, olbrzymie. Samo złożenie to jest jedna rzecz, czyli samo złożenie, żeby nie było właśnie tego poruszenia, żeby nie było tych duszków, to jest jedna rzecz. A później mamy mapowanie tonów. To jest tak, że jak siadasz sobie wieczorem, złożysz takie 3 zdjęcia i okazuje się, że możliwości, jakie możesz zrealizować później to zdjęcie, są ogromne. I to jest prawdę mówiąc, to jest problem tego programu, znaczy każdego dobrego oprogramowania do mapowania tonów HDR, że po 3 godzinach masz 3 zdjęcia, każde inne i wszystkie ci się podobają. I mówisz, jeju, fajne, i nie wiesz, które wybrać. To niestety trzeba później samemu podjąć jakąś decyzję, najlepiej kostka do gry. No to ja wybrałem 2. Wybierz panie 2. No i wybieramy 2 i wtedy to jest to zdjęcie, które wybraliśmy, ale tam jest tak duża ilość możliwości obróbki zdjęć, że w pierwszej chwili może to przytłoczyć. Ale po pierwszym szale robienia takich odjechanych, artystycznych, jakichś tam jeszcze podkolorowanych zdjęć, później zaczynamy się wracać do natury. To tak zawsze przychodzi później, powrót do natury. I wracamy do natury i chcemy robić zdjęcia, żeby one wyglądały jak najbardziej naturalnie. Przynajmniej ja do tego doszedłem już jakiś czas temu. Dorota doszła do tego wcześniej ode mnie. I zaczynamy robić te zdjęcia tak, żeby
tą funkcję HDR wykorzystać tylko po to, żeby uzupełnić braki w naszej matrycy fotograficznej, w możliwościach naszego aparatu. Bo ja patrząc, patrzcie, jak długo gadałem, to słońce uciekło mi z pnia. Prawie, bo jeszcze trochę zostało. Ja patrząc na tą scenę wzrokiem, ja widzę wszystko, co jest w jasnym, wszystko, co jest w cieniach. Aparat tego nie widzi. A ja chcę później widzowi, któremu pokażę to zdjęcie, pokazać dokładnie to samo, co widziałem. Wrócić do tego, że on patrząc na to zdjęcie widzi i w światłach, i w cieniach. Jeśli nie jest to przekolorowane w jakiś sposób, nie jest to jakoś dziwnie wyglądające, to zdjęcie mu się podoba. I to jest tak, że bardzo, jak ogląda się takie ładne jakieś pejzaże, krajobrazy, tam jest bardzo dużo zdjęć zrobionych tą techniką. To nie jest tak, że ktoś tam ją wymyślił teraz i robi zdjęcia. Zdjęć robionych w ten sposób jest naprawdę dużo. Może się okazać, że zdjęcie, które oglądałeś, to powiedziałeś: wow, ale widok, chciałbym takie zrobić. To jest tak, że ty byś zrobił takie zdjęcie, tylko musisz się nauczyć robić, wykonywać poprawne HDR, czyli wykonać podstawę, te 3 zdjęcia poprawnie, dobrze, żeby one były dobrze naświetlone, ostre, właściwy odstęp. Ja powiedziałem o tym, że używam 1,2, mam w tej chwili ustawione na aparacie, ale to nie jest tak, że ja zawsze tak robię. Zdarza mi się robić, że robię całość, przesuwam całość, dostaję u mnie korekcji na przykład na -3 czy -2, robię 3 zdjęcia i później przesuwam na plus i robię następne 3 zdjęcia. I później składam HDR-a z 6 zdjęć. Zdarzało mi się składać z 7, robię takie serie z 7. Nie wiem, czy mój aparat robi 7 czy 5 w tej chwili. Natomiast zdarzyło mi się robić 7 zdjęć, ale wyszło mi, że w efekcie z doświadczeń to 3 zdjęcia wystarczają w zupełności. Tak, ja wiem. Można zrobić HDR-a z 1 zdjęcia. Też mi się zdarzało, ale to już traci na jakości. Z 1 zdjęcia jak? No po prostu biorę jedno zdjęcie, wrzucam go w jakiś program do wywoływania i wywołuję go tak, żeby naświetlić, żeby efekt finalny był naświetlony jak najlepiej na światła. Następnie biorę drugie zdjęcie, wywołuję tak, żeby efekt finalny z tego zdjęcia był naświetlony na cienie. A później te dwa zdjęcia łączę jako HDR. Proste. Łatwe, szybkie. No nie, szybkie to nie. Szybkie to absolutnie nie jest, ale kto powiedział, że fotografia musi być szybka? Szybkie to muszą być samochody. A fotografia może być spokojna, ładna, przyjemna, ładna. Mam nadzieję, że jeśli poćwiczysz sobie HDR-y, poznasz je, to zauważysz, że to jest w sumie łatwe. I w sumie nie jest tak, że spędzasz ileś godzin przy komputerze, później obrabiając zdjęcie i przygotowując je. Nie, że wyrabiasz się w czasie takim przyzwoitym, że czyli wracasz ze spaceru, jesteś w stanie spokojnie popołudniem czy wieczorem w ciągu godzinki obrobić sobie 2 czy 3 zdjęcia i być zadowolonym. Ja uważam, że lepiej mieć z jakiegoś tam wypadu na zdjęcia jedno dobre zdjęcie, niż 250 zdjęć. No mogłoby być, no w sumie nie było złe światło, ale może coś. Znaczy, ja uważam, że należy obrabiać zdjęcia. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, to jest tak, to zdjęcie, co on zrobił, sam zrobił HDR-a, no sam aparat zrobił, to nie było obróbki, to jest naturalne, zwykłe zdjęcie. Tam nie było żadnej ingerencji. Nie, to już gadam głupoty. Ja uważam, że zdjęcia należy obrabiać. Należy po to, żeby z nich wyciągnąć to, co w nich jest, a co ja widziałem. I to jest najważniejsze. Najważniejsze jest zresztą, żeby się dobrze bawić, robiąc zdjęcia, czego Tobie życzę. Dziękuję Ci za obejrzenie filmu. Dziękuję patronom i osobom wspierającym, bo na kanale jest wspieranie i też tam się pojawiło kilka osób wspierających. Taki guziczek, jak widać, wspieram kanał, bo dzięki Wam mam środki na to, żeby nagrywać filmy. I do zobaczenia. Cześć.